Pewnie słyszałeś o tym, że kobiety zarabiają średnio 20% mniej niż mężczyźni na tych samych stanowiskach. Zastanawiasz się, dlaczego to w ogóle możliwe i jak do tego doszło. Często odpowiedź nie leży w złej woli pracodawców i pracodawczyń, ale w błędach poznawczych naszych mózgów. Z tego materiału dowiesz się, czym jest unconscious bias, w jakich sytuacjach dochodzi do tendencyjności w postrzeganiu, a przede wszystkim, co ty możesz z tym zrobić i jak unikać nieświadomych uprzedzeń. Zacznijmy od tego, jak działa nasz mózg. Spójrz na ekran. Widzisz oświetloną kulę, której cień pada na szachownicę. Są na niej dwa pola zaznaczone symbolem X. Jedno białe w cieniu oraz drugie ciemnoszare, na które cień nie pada. Pewnie jesteś przekonana, że te dwa pola mają różny odcień. Nasz mózg podpowiada nam, że kolor tych pól różni się. Jestem przekonany, że nie uda mi się Ciebie przekonać, że to te same kolory. Spójrz, jednak gdy połączymy grubą szarą kreską te dwa pola, widać, że to dokładnie ten sam kolor. Nawet jeśli umysł podpowiada Ci zupełnie coś innego. Gdy ponownie zobaczymy oryginalną grafikę i wiemy, że to są te same kolory, nie widzimy tego od razu. Musimy poświęcić trochę uwagi i skupienia, żeby zmusić nasz mózg, aby interpretował to jako ten sam kolor. Kiedy patrzymy na jakąś rzecz lub zjawisko, nie mając powodu zakładać, że w grę wchodzi iluzja, nie bierzemy nawet pod uwagę tego, że może być to coś innego niż to, co widzimy tuż przed nami. Problem tkwi w tym, że często to, co widzimy, jest naszą własną interpretacją, a nie tym, czym dana rzecz lub zjawisko jest naprawdę. Dzieje się tak, ponieważ nasze mózgi są teraz bardziej zajęte niż kiedykolwiek. Jesteśmy atakowani danymi z każdej strony. Pojawiają się fakty, plotki, fake newsy, SMS-y, maile, spam. Ustalenie tego, co jest Tobie potrzebne, a co możesz zignorować, jest niesamowicie wyczerpujące dla Twojego mózgu. Jednak wciąż bierzemy na siebie coraz więcej i więcej. 40 lat temu to biura podróży rezerwowały dla nas bilety lotnicze i kolejowe, przedstawicielki i przedstawiciele handlowi szukali produktów, które potrzebowaliśmy, a osoby pracujące w sekretariatach zajmowały się całą korespondencją. Teraz większość z tych rzeczy robimy samodzielnie. Wykonujemy pracę 10 różnych osób, starając się wciąż nadążyć za naszym własnym życiem. Zajmujemy się rodziną, karierą, nie zapominając o kursach tańca lub byciu na bieżąco z najnowszymi serialami. Nasze umysły są słabo przygotowane do radzenia sobie z podejmowaniem decyzji we współczesnym świecie. Naukowcy i naukowczynie szacują, że jednorazowo jesteśmy narażeni nawet na 11 milionów informacji, ale nasz mózg może poradzić sobie tylko z 40 z nich. Aby uchronić nas przed przytłoczeniem, nasze mózgi mają naturalną tendencję do chodzenia na skróty. Unconscious bias, czyli tendencyjność w postrzeganiu, znana również jako nieświadome uprzedzenie, odnosi się do tego, w jaki sposób nasz umysł chodzi na skróty podczas przetwarzania informacji. Oszczędza to czas przy podejmowaniu decyzji, co jest szczególnie pomocne, gdy jesteśmy pod presją czasu i musimy dotrzymać terminów. Chociaż te skróty mogą zaoszczędzić czas, tendencyjność w postrzeganiu jest jednak systematycznym błędem w myśleniu, który może zaburzyć nasz osąd, a w rezultacie wpłynąć na nasze decyzje. Nasz umysł wykorzystuje minione doświadczenia z życia, aby podejmować natychmiastowe decyzje dotyczące wszystkiego, co nas otacza. Problem polega na tym, że te skróty często prowadzą do błędnych decyzji, zwłaszcza gdy wymagane jest racjonalne i logiczne myślenie. Wszyscy mamy nieświadome uprzedzenia, które na nas wpływają, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Przyjrzyjmy się kilku badaniom, które pomogą nam zrozumieć skalę problemu. Czy słyszałeś kiedyś o Bostońskiej Orkiestrze Symfonicznej? Jest to jedna z najwybitniejszych orkiestr na świecie, założona jeszcze w XIX wieku. W roku 1952 zaczęto zauważać, że odsetek kobiet w orkiestrze jest dużo niższy niż mężczyzn. Wtedy też zdecydowano się na umieszczenie kurtyny pomiędzy komisją oceniającą a osobą przesłuchiwaną. Kandydaci i kandydatki musieli również ściągać buty przed wejściem na scenę, aby stukot obcasów nie sugerował płci. Przesłuchania w ciemno sprawiły, że odsetek kobiet, który w latach 70. wynosił zaledwie 10%, wzrósł do 35% w latach 90. Poziom ten utrzymuje się do dzisiaj. Prawie wszystkie wielkie orkiestry na całym świecie wprowadziły podobny model przesłuchań, aby zapewnić równe szanse kobiet i mężczyzn. Jeśli mowa o mężczyznach, przyjrzyjmy się ich wzrostowi. 1220 zł rocznie. Tyle w przeliczeniu wart jest każdy dodatkowy centymetr wzrostu mężczyzny na stanowisku menedżerskim. Badania pokazują, że wyżsi mężczyźni zarabiają więcej, szybciej awansują
i częściej zostają prezydentami. Malcolm Gladwell przeanalizował dane ponad połowy firm z listy Fortune 500, skupiającej 500 największych przedsiębiorstw w Stanach Zjednoczonych. W znacznej większości tych firm dyrektorami generalnymi byli wysocy mężczyźni, zdecydowanie wyżsi niż średnia w populacji. Wzrost powyżej 183 cm w Stanach Zjednoczonych osiąga niecałe 15% mężczyzn. Natomiast takim wzrostem może poszczycić się ponad połowa dyrektorów generalnych. Jeszcze większą różnicę zauważymy przy 188 cm wzrostu, gdzie tylko 1 na 20 mężczyzn osiąga ten wzrost, a wśród listy Fortune 500 prawie co trzeci dyrektor generalny może pochwalić się takim wzrostem. Podejrzewam, że nie możemy tutaj mówić o spisku firm, który zakłada niższe stanowiska dla osób o niższym wzroście. Jest to przykład nieświadomego uprzedzenia, w którym kojarzymy umiejętności przewódcze z posturą fizyczną, a tym samym ignorujemy inne cechy wymagane na stanowiskach kierowniczych. Kobiety również nie mają łatwo na stanowiskach kierowniczych albo pretendując do nich. Firmy od prawie 2 dekad inwestują w programy mające na celu promocję menadżerek. Jednak wciąż widać spore dysproporcje płci na stanowiskach kierowniczych i zarządczych. Dlaczego tak się dzieje? Badania pokazują, że jednym z wyjaśnień może być różnica w informacji zwrotnej, jaką otrzymują kobiety i mężczyźni. Kobiety dużo rzadziej otrzymują konkretne informacje zwrotne dotyczące stawianych przed nimi celów biznesowych. Często otrzymują ogólne informacje dotyczące ich pracy. Nie wiedzą, jakie konkretnie działania i zachowania są cenione, ani co wpływa na ich osiągnięcia. Kobieta podczas oceny okresowej może usłyszeć informację zwrotną typu „miałaś wspaniały rok”, gdzie mężczyzna zamiast tego usłyszałby „musisz pogłębić swoją wiedzę na temat obszaru X. Kiedy już ją zdobędziesz, będziesz gotów podejmować decyzje projektowe, które mają kluczowy wpływ na klienta”. Może wynikać to właśnie z nieświadomych uprzedzeń łączących bardziej mężczyzn z wynikami biznesowymi oraz wiedzą techniczną. Co więcej, kobiety dużo częściej otrzymują informację zwrotną związaną z ich stylem komunikacji. Kobiety na stanowiskach kierowniczych ponad 3 razy częściej otrzymują informację, że ich sposób komunikacji jest zbyt agresywny. Różne odniesienia do agresywnych wypowiedzi znajdowały się w 24% przypadków udzielania informacji zwrotnej mężczyznom, a kobietom aż w 76% przypadków. Jak pewnie się domyślasz, ma to również związek z tendencyjnością w postrzeganiu. Kobiety uważane są za bardziej łagodne i delikatne, dlatego też zachowanie asertywne może być interpretowane jako agresywne. Wybieranie odpowiedniego kandydata lub kandydatki na stanowisko nigdy nie jest łatwe. Niezależnie czy jest to kobieta, mężczyzna, osoba innej narodowości czy koloru skóry. Często stajemy w sytuacji, gdy potrzebujemy dokonać ostatecznego wyboru. Mamy w ręku CV 2 najlepszych kandydatów. Ich doświadczenie zawodowe jest wspaniałe. Wykształcenie idealnie wpisuje się w profil, którego poszukujemy. Listy referencyjne z poprzednich firm na najwyższym poziomie. Jeden kandydat ma na imię Tomek, drugi Mohamed. Którego wybierzesz? Osoby podobne do nas nasz mózg postrzega jako bezpieczniejsze. Wiemy, czego się po nich spodziewać, wiemy, jak się z nimi komunikować, nadajemy na tych samych falach. To właśnie jest pójście na skróty. Nawet jeśli racjonalnie wiesz, że obaj kandydaci są tak samo wartościowi dla Twojej firmy, Twój mózg będzie podsuwał Ci coraz więcej powodów, dla których Tomek będzie lepszym kandydatem. Mówi się, że dobre pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Gdy poznajemy nowego człowieka, pojawia nam się jakieś wyobrażenie tej osoby. Wyobraź sobie, że przychodzi nowy kolega lub koleżanka do pracy. Podczas pierwszej rozmowy okazuje się, że ukończyła prestiżowy staż w firmie technologicznej. W Twojej głowie pojawia się przekonanie, że ta osoba jest świetnie obeznana z technologią, ale za to nie jest najlepsza w komunikacji międzyludzkiej. Za każdym razem, gdy ta osoba wykonuje jakieś zadanie, zwracasz uwagę na jej sprawność technologiczną, ale wyłapujesz błędy w komunikacji. Podziwiasz ją za to, jak szybko usunęła zacięty papier w drukarce, ale kręcisz głową, kiedy kłóci się ze współpracownikiem. Pojawia się efekt potwierdzenia. Wyłapujemy informacje zgodne z tym, co wcześniej założyliśmy, a ignorujemy te, które nie pasują nam do wcześniejszych założeń. Zupełnie inaczej odbieralibyśmy dokładnie tę samą osobę, gdybyśmy podczas pierwszej rozmowy wysłuchali jej do końca, gdy mówiła, że zrobiła staż w firmie technologicznej, ale w dziale HR i tak naprawdę nie za bardzo zna się na urządzeniach elektronicznych. Podobną tendencyjnością w postrzeganiu związaną z pierwszym wrażeniem jest efekt aureoli. Efekt ten pojawia się najczęściej,
gdy poznajemy kogoś nowego, kto ma jakąś wyjątkową pozytywną cechę. Blask tej pozytywnej cechy roztacza się na inne cechy nowo poznanej osoby. Wyobraźmy sobie, że podczas rekrutacji jedna z osób rekrutowanych w CV zawarła informację o przynależności do Mensy, stowarzyszenia zrzeszającego osoby znajdujące się w 2% populacji o najwyższym poziomie inteligencji. Ta jedna cecha powoduje, że zaczynamy postrzegać tę osobę jako na przykład bardziej zorganizowaną, o wyższej kreatywności, o lepszych cechach przywódczych, mimo że wcale nie występuje powiązanie przyczynowo-skutkowe między tymi cechami. Gdy uważamy osobę na przykład za ładną albo dobrze ubraną, postrzegamy ją jako bardziej inteligentną lub sprawczą. Istnieje również przeciwieństwo efektu aureoli, tak zwany efekt szatański, gdy jedna negatywna cecha powoduje, że podświadomie przypisujemy tej osobie inne negatywne cechy. Dla przykładu, jeśli osoba ma irytującą nas wadę wymowy, podświadomie możemy postrzegać ją jako na przykład bardziej chaotyczną. Cechy te nie muszą między sobą żadnego powiązania, dlatego ważne jest, żebyśmy byli w stanie obiektywnie ocenić poszczególne cechy danej osoby. Kolejną ciekawą właściwością naszego mózgu jest to, że przypisuje on różne wyjaśnienia tym samym sytuacjom, w zależności od tego, czy jesteśmy jej głównym bohaterem, czy tylko się przyglądamy. Wyobraź sobie, że udało Ci się dopiąć swój projekt w 100%. Zrobiłeś to lepiej niż zakładałeś i to w dodatku przed wyznaczonym czasem. Co możesz sobie pomyśleć? Jestem super zorganizowany, świetnie stworzyłem zespół, genialnie nim zarządzam. W negocjacjach z klientem przerosłem sam siebie. Gdybyśmy teraz zamienili Twoją rolę w tym wydarzeniu, obserwujesz, jak Twoja koleżanka Ania kończy projekt perfekcyjnie przed czasem, gdy Ty z podobnym projektem jesteś dopiero w 65% drogi do końca. Pewnie pomyślisz sobie, że Ania ma dużo łatwiej. Jej zespół robi za nią większość roboty, jej dostawcy nie mieli żadnych opóźnień, okoliczności zewnętrzne jej sprzyjały. I tutaj właśnie leży punkt ciężkości. Gdy odnosimy sukces, przypisujemy nadmierne zasługi sobie. A jeśli ktoś inny odnosi sukces, skupiamy się na otoczeniu. W przypadku porażki jest odwrotnie. Gdy nam się coś nie powiedzie, często szukamy wytłumaczeń w otoczeniu. A jeśli komuś się coś nie powiedzie, szukamy winy w nim. Mając tę wiedzę, musimy pamiętać, że oceniając innych, możemy mieć zupełnie inną perspektywę niż te osoby. Perspektywa bardzo zależy od tego, kim jesteś i na jakim etapie w swoim życiu jesteś. Jak wiadomo, różnorodność w miejscu pracy to lepsze wyniki biznesowe. Różnorodność, o którą stosunkowo łatwo zadbać w organizacji, to właśnie różnorodność wieku i płci. Problem jednak leży w tym, że nawet jeśli o tym wiemy, to nasza tendencyjność w postrzeganiu przeszkadza nam dokonywać dobrych wyborów. Często o kobietach mówi się, że są emocjonalne, a gdy chcesz zrealizować poprawnie projekt, nie ma czasu na huśtawki nastrojów. Kompletując swój zespół, nawet świadomie nie zdając sobie z tego sprawy, możesz dyskryminować kobiety właśnie z tego powodu. Podobnie wielokrotnie słyszeliśmy stwierdzenia: szukamy młodej, energicznej osoby lub praca w młodym, prężnie rozwijającym się zespole. W takim przypadku od razu rezygnujemy z doświadczenia, które może iść z wiekiem pracownika. Często obawiamy się zatrudnić osobę starszą, bo przecież na pewno ma problem z technologią. Po 50 to na pewno nie ma siły i ochoty do pracy, a w ogóle to na pewno cały czas choruje. Idąc tym tropem ale to bardzo ograniczamy korzyści płynące z różnorodności w zespole. W wielu przypadkach osoby po 50 dużo lepiej rozumieją technologię niż obecni 30-latkowie. W wielu przypadkach kobiety są dużo bardziej powściągliwe i opanowane od mężczyzn. Ważne jest, aby nie dać stereotypom i uprzedzeniom wpływać na nasze ważne decyzje. Przedstawiłem Ci kilka rodzajów tendencyjności w postrzeganiu, przez które możemy podejmować błędne decyzje. Ale to tylko wierzchołek góry lodowej. Badacze odkrywają coraz to nowe błędy poznawcze, które wpływają na nasze decyzje. Przykład z początku materiału pokazuje, że bardzo ciężko jest z nimi walczyć. Nie możemy jednak przestać próbować. Przedstawię Ci kilka pomysłów na to, jak radzić sobie z tendencyjnością w postrzeganiu. Pierwszym i najważniejszym krokiem jest przyznanie się przed samym sobą, że każdy i każda z nas ulega nieświadomym uprzedzeniom i stereotypom. Nie można zwalczać problemu, jeśli nie zauważa się problemu. Dobrze jest poznać swoje nieświadome uprzedzenia.
Tutaj z pomocą przychodzi nam test niejawnych skojarzeń. Jest to najskuteczniejsze dostępne narzędzie do testowania tendencyjności w postrzeganiu. Test dostępny jest na stronie implicit.harvard.edu. Link do strony znajdziesz również w opisie do filmu. Gdy już pogodzimy się z faktem, że każdy i każda z nas wykazuje tendencyjność w postrzeganiu, możemy spróbować dowiedzieć się więcej o tematyce unconscious bias, uprzedzeniach, stereotypach i błędach poznawczych. Powstaje coraz więcej materiałów oraz badań na ten temat. Przez poszerzenie swojej wiedzy będziesz miał szerszą perspektywę na ten problem. Bardzo ważny, obok wiedzy, jest aspekt doświadczania. Staraj się przebywać w różnorodnym środowisku. Szukaj okazji do spędzania czasu z ludźmi, którzy inaczej niż ty myślą, wyglądają, wierzą, jedzą, pracują, świętują. Zacznij uczyć się nowego języka. Weź udział w festiwalu kulturalnym. Rozmawiaj z ludźmi, którzy podróżują. Zaprzyjaźnij się z obcokrajowcem. Im bardziej różnorodne jest środowisko, w którym przebywasz, tym większa szansa na zatarcie się wszelkich stereotypów i uprzedzeń. Liderki i liderzy, którzy potrafią rozpoznać swoje nieświadome uprzedzenia i je przezwyciężyć, mają większe szanse na podejmowanie lepszych decyzji. Gdy podejmujesz ważną decyzję, pozwól sobie na chwilę refleksji nad tym, co tobą kieruje. Postaraj się być osobą empatyczną i spróbuj spojrzeć na problem z perspektywy osób, których sprawa dotyczy. Zastanów się, czy opierasz się tylko i wyłącznie na danych, czy podpowiadają ci emocje. Pozwól sobie na dobry wybór, bez uprzedzeń.